Będę nagrywał buty, to wtedy nie wiadomo, że jeździsz bez kasku. On ma podobno tak twardy łeb, że nic mu nie straszne. Nie musi nosić kasku. Okej, czas na prezentację. Kolejny pojazd elektryczny w naszym programie. Tym razem jest to pojazd elektryczny, na którym jesteście pełnoprawnym uczestnikiem ruchu. Nie jak na 50 jakiejś, że ludzie myślą o was: Jezu, znowu trzeba wyprzedzić, tego zawali drogę. Tylko tutaj rozpędzacie się szybko, bo silnik jest mocny, do 80 km na godzinę i jeżeli macie uprawnienia, które pozwalają Wam się poruszać na spalinówkach o pojemności do 125 cm3, to tym skuterem też będziecie mogli się poruszać. To jest skuter przyszłości, to jest skuter, który jest połączony z chmurą, co oznacza, że na bieżąco ta chmura nie wiem co to oznacza. Co to oznacza? Mateusz, Ty powiesz co to oznacza. To oznacza, że jest połączony z chmurą i zaraz będzie padać. Jezus Maria. Skuter jest połączony z chmurą, która monitoruje, ile jest tutaj czujników. Oj, 32, proszę pana. No właśnie, no i o to mi chodziło, a nie o pogodę. 32 czujniki, które monitorują, czy twój skuter jest dobry, a jak nie jest dobry, to wysyła skuter informację do chmury, która łączy się z serwisem i serwis ci mówi, że musisz przyjechać do nich na serwis. Skuter ma swoją aplikację, która pokazuje poziomy baterii, pokazuje, gdzie został ostatnio zaparkowany. Jak widzicie, tutaj jest GPS, a tutaj jest GSM, co oznacza, że jest naprawdę grubo połączony, a tutaj wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście będzie padać dzisiaj. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem wejść w zakładkę serwis. Tutaj widać, że zrobiłem sobie smart check, ale zrobię go jeszcze raz. I teraz system wszystko sprawdza. Wszystko po kolei. I na koniec dostajecie informację, że 100%, perfect, no problem, keep it up. W aplikacji jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Jak postawicie gdzieś swój skuter i ktoś go ruszy, to aplikacja Was o tym poinformuje, bo skuter jest naprawdę poprzez prawdopodobnie wbudowaną kartę SIM połączony przez cały czas z siecią. Co nie jest dziwne, bo skuter ten kosztuje 20 000 złotych. I nie ma miejsca na kask, bo to miejsce zajmuje akumulator. To miejsce też zajmuje akumulator. Ale możesz jechać na jednym akumulatorze zawsze. Tak, możesz jechać na jednym, ale wtedy nie masz trybu sport, który jest jedynym słusznym w każdym sprzęcie elektrycznym. To, co jest fajne, jak już włączycie, no świetny wyświetlacz. Poza tym tryby, które można zmieniać w czasie jazdy, i save niewskazany, dynamic, jak już musicie, i sport, czyli tryb codzienny. Ja przejechałem na nim 8 km od pełnego naładowania, zżarło 4% baterii, więc jest całkiem nieźle. No to standard. To można naprawdę zmienić w aplikacji, ten dźwięk, ale uważam, że nie ma powodu, bo to jest świetny dźwięk. No i tempomat. No i dość paskudna półka, czy nie wiem co to jest, schowek. Otwarty schowek na telefon. Obrzydliwe. Idealnie, do tego się właśnie nadaje ten sprzęt. Nieprawda, bo z tyłu możesz na przykład usiąść sobie za mną. O, jedziemy? Nie. I oczywiście pojawia się chyba najważniejsze pytanie w tej chwili, czy ten elektryczny sprzęt, który jest przyszłością, objedzie paskudną 125, która jest przeszłością. Ma wbudowaną kartę SIM, on nie ma żadnej karty wbudowanej. I aplikacji też nie ma. Nic nie ma. Rezerwę mam, zobacz. 3, 4. Sprawa wygląda tak, że ja zyskałem na starcie, bo wiadomo, elektryk, ale później szliśmy właściwie w tym samym tempie. Czy jeszcze raz w tą stronę? Kuba był szybszy. W kategorii pojazdów elektrycznych jest to ciekawy pojazd, ale są pojazdy, przy których ten pojazd jest ziemniakiem. Ziemniakiem? Okej, to jest świetny telefon, jak idziesz na imprezę, nie? Zrobisz selfiacza na imprezie? Generalnie jest też czytnik linii papilarnych, O nie, więc możemy sobie go Gdzie? odblokować tu. O, świetnie działa chyba. nie rozpoznano. Nie rozpoznano, ale teraz rozpoznano. No działa tak w 33%. Upchnęli jacka, upchnęli USB typu C. A co to jest to czerwone? To jest, możesz tutaj sobie przypisywać różnego rodzaju aplikacje pod ten przycisk. To jest raczej smartfon dla aktywnych fizycznie. Jest dedykowany... Jest A ile kosztuje? 800 zł. Dużo, Co Redmi Note 7. dużo Tak. bardzo. A zobacz jaka jest różnica. O, może tak będzie najlepiej.
Tada! Tyle samo pieniędzy, dużo mniej telefonu. No dobra, no jak myślisz, dla kogo może być to smartfon? Dla dziadków. Dla gangstera. Nie dla dziadków, bo tu się SMS-a nie da napisać. Klawiatura wygląda tak. Jak widać. Klawiaturka jest tak mała, jak 2 moje kciuki. To ja mam taki teraz pomysł, żebyśmy sprawdzili, czy on faktycznie jest taki odporny. Czy rzucamy tyle razy, ile wypadnie na kostce? Tak. 4. 4 razy 4 metry. 3, 2, 1. Nic mu się nie stało. No nie stanie mu się nic na pewno. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jezu, rozwalił się cały. No cóż, nie rozwalił się. No i co? No nie wiem, to ty wiesz. Jest to Dualtron Thunder. Ma 5400 W mocy, po 2700 na koło. Rozpędza się do 80 na godzinę i jej zasięg to 120 km. Ty, ale nie masz miejsca dla Mateusza. Ale poczekaj, udźwig jest ile maksymalny? 120. No kuźwa. To tyle, co razem ważycie, To my dawaj. razem 180. O kurde. Ty, bo rozwalimy faktycznie. No. Ja pierdzielę. Ile jechałeś maksymalnie? 76. Ale to już jest masakra. Co byś wybrał? No wiadomo, że hulajnoga. Fajnie, bardzo fajnie i tak samo bardzo niebezpiecznie. Co byś wybrał, Wojtek? Ja bym wybrał skuter, bo mnie ta hulajnoga przeraża, ale generalnie jest zajebista i to chyba jest najfajniejsza rzecz, jeżeli chodzi o elektryczne pojazdy, jakie widziałem. W sensie taka najbardziej hardkorowa. A ty, Mati? Ja bym skuter brał. No czyli w sumie 3-1 dla skutera, ale głównie dlatego, że się boimy tej hulajnogi. Żegnaj mamo i tato. No to teraz jeszcze raz, wybieraj to, czy to? Hulajnoga. Chyba twoja kolej. Chcesz kask? Nie wiem, czy w ten wejdziesz. I co? Kupiłbyś? Nie. Ja to widzę takie zastosowanie, że ja bym się wpieprzył na jakąś polną drogę i pozapieprzał, tak, w taki teren. Dawid! Słuchajcie, wypożyczajcie tą hulajnogę razem z Dawidem. No i tak, zabijecie się, ale warto. O! To nie jest Dodaj najprzyjemniejsze. prędkości! Za wolno. Dobra, jadę. Później ona już tak się ślizga na tym piachu i ucieka spod nóg, że Wiem. strach nie zeskoczyć. W nagrodę możesz zjechać z niej. O kurde. Wcześniej się bałem wkładać ich do ucha, żeby Patrycji nie zarazić. A co masz, Fufu? Hemoroidy. A mogę włączyć? Te słuchawki AKG kablowe Samsunga brzmią 100 razy lepiej, mam wrażenie. Czy możemy je odbezpieczyć? Brzmią bardzo podobnie, albo te brzmią trochę lepiej. Czyli te na kablu lepsze. Czyli nie trzeba kupować, mamy to w zestawie. Bardzo podobne. W zasadzie nie wiem, po co to kupować, no chyba, że komuś bardzo kabel przeszkadza. Niech kupią młode kobiety, bo mają fajny design i naprawdę nie grają źle. Dla przeciętnego użytkownika to jest spoko opcja, no tylko szkoda, że cena jest taka wysoka, ale może stanieją za pół roku. To nie jest LG. Siemanko, w ruchu miejskim to jest bezkompromisowy... Ej, no odjeżdżam wam. I właśnie tak to jest. Odjeżdżacie samochodem bez problemu. Tym odpowiednikiem 125 bez kompleksów stoicie jako pierwsi na światłach. Najważniejsze w mieście jest przyspieszenie od 0 do 50. Pościgamy się? No dobra, może jest trochę wolniejszy od Subaru, ale nadal spoko.
Jest bardzo przyjemny w zakrętach. Nie mam tak naprawdę zbyt wiele do powiedzenia. Po prostu jest spoko. Tylko że drogi. Ale gdyby nie był drogi, to bardzo spoko. Siedem 9, lepiej nie pójdzie ze mną na pokładzie. 76% baterii, a pół dnia się na nim bawiliśmy. Uważam, że to jest bardzo przyzwoity sprzęt. Uważam, że jest to bardzo drogi sprzęt. Uważam, że ile ładują się baterie? Dobra, dzięki. Okej, dobra, dzięki na razie. 6-7 godzin cały. Tyle się ładuje. Czyli po prostu ładujecie go sobie wieczorem. Ale biorąc pod uwagę fakt, że my dzisiaj przez pół dnia 25% zeżarliśmy, no to myślę, że spokojnie na 3-4 dni na jednym ładowaniu, jak ktoś nie ma daleko do pracy, to sobie będzie ogarniał, nie? No bo ile macie do pracy? 10 km? 25. No dobra, to ty. Można to trzymać pod blokiem, bo zarówno jeden, jak i drugi akumulator można wziąć ze sobą i sobie naładować w mieszkaniu ze zwykłego prądu, takiego z gniazdka. Bardzo ładny. Trochę dziadowy, bardzo ładny, bardzo drogi. Żałuję, że mnie na niego nie stać. Podsumuj tę hulajnogę. Jest kozacka. No to ty jesteś 1P, a ja jestem 2P i będę blanką. Zobacz, jaka ładna blanka. Ja nie mogę się ruszać w ogóle. Ale to mu tak, żebym ja też widział. Cyk! Aj! O! KO! Ja nawet stryczka w nos ci nie dałem w tej rundzie. Słonie mi pomogły. Oj! Aj! O! Kurwa! Ty, jak ty to robisz? Nie mam pojęcia. Oto ciach! Emocje jak na grzybach. Myślę, że już wiemy wszystko na temat tego, ile to kosztuje. Powiedzcie szybko i zamknijmy ten temat. To kosztuje około 200 zł i uwaga, na tym jest 3000 gier. Ale to są podróby, czy one są po prostu inaczej opisane? Trochę inaczej, jest tu jakiś Rayman, jest tu Tony Hawk, ale generalnie jeżeli ktoś lubi retro gierki i popykać sobie w 5 minut, no to spoko. Podoba ci się, Patrycja? Nie. Mi się podoba, Patrycja. A o co chodzi? Tetris, motocross. Ej, GTA 2. Spoko. Jedziemy. O kurde, ale sterowanie Ej. jest przesrane. Nie jest GTA 2. Nie, może GTA 2 na Game Boya tak, Tak wyglądało. wyglądało. Chyba bym jednak za to nie zapłacił 200 zł. GTA to jest gra o złodzieju samochodów. Patrz. To jest dla kogoś, kto jest mega maniakiem retro gier i dla nikogo więcej. Kiedy jesteś gotowa? Już. Cześć, chciałabym Wam zaprezentować nowy produkt, kartę RFID Blocker Chip. Kartę, która w swojej budowie ma grubość standardowej karty 0,81 mm, czyli tak jak każda standardowa karta płatnicza. I ta karta bardzo aktywnie i efektywnie zabezpieczy wszystkie Wasze karty przed skimmingiem, czyli szczytaniem danych bez Waszej zgody, autoryzacji. Jak to się dzieje? Otóż nasza karta, jako jedyna na rynku, posiada wbudowany chip stworzony przez naszych polskich inżynierów, który właśnie efektywnie i aktywnie będzie zakłócał transmisję danych pomiędzy czytnikiem. Tak jest inicjacja szczytania danych z karty. W obecności naszej karty nie dojdzie do tej transmisji. Nasza karta w sposób aktywny, efektywny do takiej dużej przestrzeni zabezpiecza. To się troszeczkę inaczej dzieje w przypadku kart, które mają tylko folię, bo tak naprawdę nasza karta tym się wyróżnia na rynku. Jest to jedyny produkt, który właśnie ma ten układ scalony chip, tak? I przy tej całej swojej jeszcze grubości tylko 0,81 mm, także to bardzo wyróżnia. Ustaliliśmy już, że jest tu ciepło. Ciepło Potwierdza jest, to. klimka i nasz termometr pokazuje Nie no, 25 stopni. 25 stopni to normalne, nie jest. No nie, to nie jest normalne. Generalnie to jest wykonane z jednego kawałka drewna i to jest spoko w tym. Fajnie wygląda, Ale to designersko. są dwa kawałki. Czyli co, najpierw z jednego kawałka, potem przecięty na pół? Zgadnij, na co to jest miejsce. No już wiem, bo tam leży. To przez tydzień leżało w zamrażarce, więc jest bardzo zimne. A trzeba to tydzień mrozić? Nie, tam wystarczy kilka godzin, ale ja tam tydzień trzymałem. Tutaj jest nasz tester obok. To, co jest ciekawe, to to, że to nie ma włącznika żadnego. Nie ma, to się samo I w włącza. zależności od... Czy teraz... Nie, musisz odwrotnie. No właśnie, to jest fajne, że włącza się wtedy, kiedy ta kropka z tą kropką są razem. Jak się inaczej położy, to wtedy się nie włączy. O! Rzeczywiście. No i jak? Strefa komfortu twoja została podwyższona? A przez ile czasu to będzie chodziło? Przez 4 godziny. A, no to spoko. Ale żeby podnieść jeszcze bardziej twoją strefę komfortu, możemy dodać zapaszek. No właśnie już jest chyba dodany. Nie.
Śmierdzi strasznie, stary. Dopiero będzie dodany. Nie, to ile tego trzeba dodać? Ciutkę. Uwaga. Już, to nie jest ciutka. To jest ciutka. Nie upychaj! To jest tak, jakby sobie przyczepić kadzidełko do klimatyzatora. Średni pomysł chyba. Chciałem powiedzieć, że niewiele różni się to tym, jakby tu po prostu stał wentylator. Nie ratujmy tego. To nie jest fajne. Co to chłodzi? Jest ci chłodniej? Nie, no jest mi chłodniej. Usiądź sobie tutaj, bo ty stoisz tu. No Usiądź właśnie. sobie na krześle. To zobacz, teraz Nie mogę teraz usiąść, bo on tu siedzi. No, wieje na mnie jakiś wentylatorek, no czuję, ale dalej jest mi gorąco. A teraz? Jest identycznie. Nie wiem, dlaczego on się tym zachwyca. Dla mnie to jest wentylator i to kiepski. Ile to kosztuje? 115 euro. Niektórzy twierdzą, że to jest przeszłość. I twierdzą, że wystarczy im to, bez tego. Ale z reguły tylko tu jest SIM, ale w takich urządzeniach też często jest potrzebna karta SIM. Dlatego w Orange Flex z poziomu aplikacji możesz zamówić dodatkową kartę SIM z tym samym numerem. Za darmo. Chcesz? Masz. W smartwatchach, w modemach i innych urządzeniach, które potrzebują karty SIM, ale pamiętajcie, że po pół roku zaczną was za to charge'ować. Tak wygląda uchwyt. Mamy przyssawkę do szyby, uchwyt do kratki nawiewowej i mamy uchwyt do wejścia na płyty CD. No, wygląda to gorzej niż źle. Nie jest w sumie fatalnie. Tam się świeci dioda, USB typu C, pyk. Wystarczy tylko delikatnie musnąć w te przyciski umieszczone po bokach. To jest najfajniejsze w tym. To samo się zamknie, jak wyczuje smartfon. I zaczyna nam ładować. Ale teraz sobie pomyślicie, no dobra, pewnie zbliżę tam palec i też się zamknie. Nic się nie dzieje. Nic. Ile to kosztuje? 120 zł. Trochę lata, ale nie jakoś strasznie. No i teraz dotykam przycisku, telefon wyciągnięty, jadę, wkładam. Tam gdzieś chyba są jakieś chopki, co? O Jezu, nie zauważyłem. Ty, no luz. Tylko trzeba uważać, bo momentami jak chcecie coś robić na telefonie, a nie do końca chcecie go wyciągnąć, to możecie przez pomyłkę dotknąć tego dotykowego panelu i smartfon wam po prostu wypadnie. Mamy tutaj smartfon, mamy tu mikroskop, przykładamy go do obiektywu i już. Tutaj mamy zoom i tu mamy ostrość. I to jest strasznie niewygodne, bo jak chcemy ustawiać... Zrobiłem 5 zdjęć i teraz będę chciał, żeby Kuba i Patrycja odgadli, co to było. Co to jest? Śnieg. To jest sól. Nie. To jest cukier. Lód. Nic z tych rzeczy. Czyli jest to pewnie jakaś pleśń. Tak, to jest pleśń. Jaka? Już wam pokazuję. To jest pleśń z tego kubeczka, którą hodowaliśmy przez 2 tygodnie. To ładniej. Ładne, bardzo ładne zdjęcie. Ładne w ogóle, no. Ładne, nie? Zdjęcie numer 2. Powinno być trochę łatwiej. Tutaj 1-0 dla Kuby. Folia nałożona na kafelki. Nie. Bardzo mi się podoba twój tok rozumowania, ale nie. To jest skóra owłosiona. Tak, I tam jest włos? Tak. tak. Moja ręka. I to jest jeden z tych włosów. O rany. Ale to jest trudne. To już to, co teraz wam pokażę, to jest bardzo trudne. Dobra. Tego nie zgadniecie. To jest pieprzyk. Paznogieć. To może nie być paznokieć właśnie. Co tak wygląda z bliska? No to co, macie pomysł, co to może być? Tak? Co to jest? To jest biała szparaga. Z bliska. Myślę, że to jest jakiś kawałek drewna. To jest... Dobra, Kuba zgadł. No. No to co nie mówisz, że zgadł? To jest polakierowane drewno. A, okej. Dobra, kolejne, to jest dobre. O! Makaron. Włosy. Ryżowy makaron. Nie no, on Włosy- tak wygląda włosy normalnie, anioła. nie w przybliżeniu. Wygląda też jak włosy. Broda. To może być kropla wody. Co? Zgadł? Nie. Klej. To jest klej. Nie. To jest No. brud. Patty z brudem już jest bardzo blisko, no. Brud? No, co to jest? To jest po prostu brudna skarpeta. A, okej. Piękna. Piękna. Twoja Mati? No a jak?
Odcisk palca. Prysznic. Odcisk palca na szybie. Żelazko. Drewno. UFO. Jakbyście to zgadli, to bym uznał, że podglądaliście mój komputer. Oko Władysława Jagiełły. Nie. Ale numer. Skąd miałeś stówę? Jakie są twoje refleksje a propos tego urządzenia? Strasznie ciężko złapać ostrość i strasznie ciężko zrobić zdjęcie, bo żeby zrobić zdjęcie skóry, namęczyłem się naprawdę bardzo dużo. Jeżeli to kosztuje 17 zł, to jest spoko. Patrycja? 30. Wojtek? 50 zł. To ja bym sprzedał to Wojtkowi, bo kosztuje 15, zarobiłbym 35 zł. 15 zł za takie cuda. Dzięki bardzo. Slow motion mamy, to zróbmy ołtarzyk. Brakuje ci rudego? Szczerze? Nie wiem, czy zauważyłeś, nie ma twojego kumpla, który z reguły ma takie roztrzęsione, jest autorem najbardziej roztrzęsionych ujęć w tym programie. No tak, wiem. Ale zauważyłeś? On, jakbyś mi nie powiedział w sumie teraz, to... A on nie wyszedł na chwilę gdzieś? Nie, nie ma go od rana. To kto mnie nagrywa? Jezu, już myślałem, że nie klękniesz. Robię. I co? Całkiem spoko, ale nie będzie to najlepsze zdjęcie. To jest honor w ogóle. Tak, to jest honor. Kiedy to nagrywamy, może być zupełnie inna sytuacja niż ta sytuacja, w której wy to oglądacie. Być może już wszyscy oddali swoje Huawei do sklepów, a teraz oddają honory. No dobra, zobaczmy, czy sytuacja z honorem jest stabilna. Ładny obrazek, Jak przynajmniej na na ekranie. stabilizację cyfrową to jest nieźle. Myślę, że pęknie ekran wreszcie. Za pierwszym rzutem. Ja myślę, że nie, że dopiero za drugim rzutem pęknie. Z 2 metrów pęknie ekran. Plecki pójdą. Z 4 pójdzie ekran. To co? Pierwszy metr, tak? Tak jest. Nawet nie muszę... Jezu, już się rozwalił. O, okej. Ja chciałem powiedzieć, że nawet nie muszę podchodzić, bo nic się nie stało. Po prostu on ma strasznie słabe plecy. Dobra, 2 metry. Jeszcze ale teraz ładniejsze są te plecki, co? Tu się zrobił taki... A, czyli w sumie ja mogę nadal jeszcze wygrać swój zakład, ze 4 metrów Tak. pójdzie ekran. Oczywiście. I... Uwaga! Tu jakie ładne pajączki. No nie, no znowu przeżył. Tu? I tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. No działa wszystko? Wszystko działa. No. Zawiodłem się. Nie pierwszy, nie ostatni raz, ale to też są wnioski dla nas. Wydaje mi się, że powinniśmy zmienić zasady gry. Może nie Ale na jakie? w przyszłości. No po prostu smartfony są za mocne, okazuje się, jak na nasze testy. Czyli co, musimy poszukać pomieszczenia, które ma 10 metrów? Albo coś takiego. Możemy wziąć w sumie ten mały smartfon, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O, bardzo dobry pomysł. O kur... Czekaj, bo Dawid będzie skakał. Jednak Dawid skacze! Jezu, 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 Jezu. No i co? Chyba mamy nowe miejsce na drop testy. Ale ekran się rozlał nawet. Ale działa. No ale to jest miejsce, nie? Tak. Mati, używałeś tego smartfona przez 2 tygodnie? Tak. Tego Honora? Tak. Gdzie byś umieścił go na tablicy pod względem fajności? Myślę, że może spokojnie konkurować z Mi 9.
Chociaż nie, tu było więcej bajerów, wiesz, bo tu był i ten czytnik, który fajnie działał w ekranie. No tak. No to na podobny, coś takiego, no. Natomiast jeżeli chodzi o wytrzymałość, on podobnie wygląda do swojego... Tak, Do swojej matki. tak. Ale muszę ci powiedzieć, że to były bardzo udane 2 tygodnie z tym smartfonem. Tak przyzwyczaiłem się do niego, że mógłbym spokojnie taki mieć. Nawet byś go nie oddał do sklepu, mimo że nie będzie miał już aktualizacji. Trochę by mnie to zabolało, ale no szkoda. Ale to niezły telefon, naprawdę niezły telefon. Jest ich tutaj 9? Nie, 8. 8 smartfonów od Ole zmarnowanych dla naszej, ale przede wszystkim waszej rozrywki. Dzięki Ole za to wszystko. Musimy popracować nad kozacką zapowiedzią odcinka 10. Będą wybuchy, będzie dużo alkoholu, będą pościgi, będą niesamowite prędkości, będzie coś małego, co ciągnie coś dużego. No i myślę, że to jest najlepsza reklama 10. finałowego odcinka. Coś małego, co ciągnie coś dużego. Na to warto czekać. Nie obiecujemy nic poza tym, że to będzie odcinek bonusowy, dodatkowy, finałowy i możecie spodziewać się po nim wszystkiego. A potem już nie będzie nic. To do zobaczenia. Cześć. Pa! Znowu? Mogę już iść do domu? Nie. No pa. Pa. Hej. Narazka. Siemanko. Do widzenia. Dziękuję. Z poważaniem.